Witam wszystkich. Mam dla Was coś innego, coś nowego. Nitecore MT20A. Ona jest w takiej ładnej, w takim pokrowcu. Jest do niej taki pokrowiec. Można go mieć, można go nie mieć. Ja sobie tu dołożyłem jeszcze taki karabinczyk, żeby zawiesić to na spodniach. Można, tak jak mówię, ma nawet taką tutaj podwójną szlufkę. Jedna jest na stałe, druga jest regulowana na rzepa. Wygląda całkiem solidnie, a latarka wygląda tak. I muszę Wam powiedzieć, że jest to jedna z niewielu latarek w ostatnim czasie, które nie są nudne, są jakby po prostu, kiedy ją zobaczyłem, to pomyślałem sobie, o, to jest coś jak nowa zabawka. W ogóle to byłem ostatnio tak zajęty różnymi innymi rzeczami, że już miałem z tymi latarkami, z tym wszystkim, całym sprzętem, testowaniem i tak dalej, głowa mi urosła do takich rozmiarów, że miałem już tego wszystkiego dosyć i zostawiłem tą latarkę jak tylko zaraz przed wyjazdem. Zostawiłem ją i mówię, dobra, nie będę się tym bawił, prawdopodobnie zrobię jakiś konkurs i komuś ją dam, albo dam ją jednemu z moich najbardziej zasłużonych widzów. Jest tam jeden taki koleś, który sobie zasłużył i prawdopodobnie dostanie jedną z moich latarek. Najprawdopodobniej też zrobię niedługo jakiś konkurs, aczkolwiek jeszcze się zastanowię, co z tą latarką zrobię, ale po pewnym czasie używania spodobała mi się do tego stopnia, że chyba jednak ją sobie jeszcze zatrzymam. Poczekam z rozdawaniem, z rozdawnictwem, z konkursami do następnego większego modelu. Dlaczego warto na tą latarkę zwrócić uwagę i dlaczego jest inna? Przede wszystkim jest to latarka dostępna w Polsce, zarówno w Polsce, jak i w Ameryce, więc tym razem nie musicie kombinować, starać się sprowadzić tego z zagranicy, gdzieś z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii. Ja latarek nie używam tak znowu dużo, to znaczy, używam ich dość często, ale nie chodzę jakoś gdzieś po nocach specjalnie. Staram się w nocy kłaść spać i korzystać z tego, że jest ciemno, aczkolwiek czasami robię zdjęcia na przykład gwiazd. Naturalna sprawa, nie da się tego zrobić w dzień. Do tego potrzebne mi są specyficzne funkcje. Bardzo dobre jest na przykład bardzo słabe czerwone światełko. Takiej opcji mi w wielu latarkach brakowało. Ta latarka taką opcję ma i zaraz sobie o tym porozmawiamy. Ale generalnie do czego zmierzam, to że w tej latarce jest tak dużo różnych funkcji, że po prostu człowiek czuje się trochę jak dziecko, które dostało zabawkę pod choinkę i chce się tym pobawić. Więc tak, co w tej latarce chciałem Wam pokazać? Przede wszystkim, co ją odróżnia od większości latarek, jakie nie tylko mam, ale i widziałem, to jest to, że oprócz zwykłego przycisku wyłączam, ma nie jeden, a dwa przyciski do zmiany trybów. Dlaczego dwa przyciski? Po prostu jeden to tryby do góry, drugi to tryby w dół, czyli zmniejszamy lub zwiększamy intensywność świecenia bez konieczności przeskakiwania trybów do góry, żeby wskoczyć na te niższe. Można to zrobić z każdego miejsca. Fantastyczny pomysł. Wada takiego rozwiązania jest taka, że jest trochę więcej kombinowania, trzeba znaleźć ten przycisk i tutaj ja rozwiązałem ten problem w ten sposób, że po prostu zamocowałem sobie tutaj tego klipsa i w ten sposób wiem, nawet po ciemku, że po przeciwnej stronie klipsa mam te dwa przyciski. Przyciski mają tutaj takie rowki, które pomagają znaleźć, który to jest przycisk, nawet po ciemku, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, to chyba musiałbym czytać braillem, żeby to po ciemku rozpoznać. No ale wiadomo, że ten z przodu to jest do góry, ten z tyłu to jest w dół, więc to akurat nie ma tutaj większego problemu z tym. Ten klips, o którym już wspominałem, można go zamontować tutaj, można go zamontować tu, gdzie ja go mam i w ten sposób teoretycznie można by go zamontować na czapce. Dlaczego mówię teoretycznie? Dlatego, że latarka jest po prostu ciężka i generalnie wręcz czuję, jak mi ciągnie głowę, ściąga mi czapkę z głowy i jakbym pomachał trochę mocniej głową, to prawdopodobnie by się zwyczajnie wypięła. Aczkolwiek od biedy można to zrobić, jakbym coś tam na przykład przy wędkowaniu bawił się z haczykami i musiał na chwilę zaczepić. Jest taka możliwość i będzie to działać.
Dobra, więc teraz skoro mówimy o przełączaniu trybów, to zobaczymy sobie jak te tryby wyglądają, ile ich jest i ile ta latarka w ogóle trzyma, ile baterie trzymają. Nie będę Wam pokazywał, jak ona świeci w nocy, bo każdy już widział, każdy sobie może zobaczyć, jak wygląda 300 lumenów, jak wygląda 100 lumenów. Tutaj mam taką ściągawkę. Zebrałem ze sobą pudełko, w którym ta latarka przyszła. Mam tutaj różne zapasowe rzeczy do niej, rozpiskę całą, taką smycz oczywiście na rękę, bardzo przydatna, nawet ją nosiłem przez jakiś czas, zapasowy przycisk, jakby nam się wyrobił ten pierwszy, jakieś zapasowe uszczelki, bo latarka jest wodoszczelna do, zdaje się, 1,5 metra. No i co? Przychodzi oczywiście latarkę dostajemy bez baterii, co nie jest żadnym problemem, bo latarka jest zasilana 2 paluszkami AA. Świetne rozwiązanie. Oczywiście te większe baterie droższe i trudno dostępne są lepsze, dłużej trzymają i tak dalej, ale tak jak już wspominałem, są trudno dostępne i są droższe. Więc jest zawsze coś za coś w tym. Także ja naprawdę nie mam nic przeciwko, jeżeli jakaś firma potrafi wykrzesać ze zwykłej baterii tyle, co z tej latarki, co ta latarka potrafi. Dobra, więc tak jak mówię, wciskamy przycisk, żeby włączyć latarkę. I pierwsze, co nam się pojawia, to jest najniższy tryb. To mamy czerwone światełko. Fantastyczna sprawa. I tym razem, jeżeli byśmy na przykład jedziemy sobie w górę, to mamy tutaj 1 lumen, zdaje się. I przejedziemy sobie jeszcze wyżej, to mamy 17 lumenów, prawda? Przejedziemy sobie jeszcze wyżej, to mamy 120 lumenów, potem mamy 240, jest łatwo zapamiętać, bo dwukrotnie się zwiększa liczba lumenów i potem jest prawie dwukrotnie 360, to jest turbo. I bardzo łatwo zjeżdżamy w ogóle z 360 bez konieczności schodzenia pojedynczo. Wchodzimy sobie z powrotem na 360, przytrzymujemy przycisk w dół dłużej i bach, mamy do czerwonego. Teraz gdybyśmy przytrzymamy przycisk w górę dłużej, idziemy automatycznie na najwyższy tryb. Teraz wyłączam latarkę w ten sposób i powiedzmy, zapomniałem jaki mam tryb. Mam tryb najwyższy, ale mogę tego nie pamiętać. Jest noc i nie chciałbym nikogo oślepić. Bardzo ważna rzecz, żeby móc włączyć tą latarkę od razu na najniższy tryb, na czerwony. Więc jak coś takiego zrobić? W poprzedniej latarce, którą recenzowałem, nie było to możliwe. W tej latarce jak najbardziej jest. Jak to robimy? Przytrzymujemy przycisk niższy i klikamy włącznik. I automatycznie zapala nam się najniższy tryb, czerwone światełko. Jak nam się nie podoba czerwone, to możemy wskoczyć na 1 lumena, ani jedno, ani drugie nas nie oślepi. Chcielibyśmy włączyć tryb najwyższy od razu, nieważne co było wcześniej. Przytrzymujemy przycisk górny i włączamy latarkę. No fantastyczne rozwiązanie po prostu. I jak włączamy, jest tutaj też oprócz tego wszystkiego strobo i jest jeszcze parę innych funkcji, o których zaraz powiem. Strobo nie da się włączyć bezpośrednio z wyłączonej latarki, ale powiedzmy, że mamy latarkę włączoną na czymkolwiek. Powiedzmy, że to jest 17 lumenów. Wyłączamy, mamy włączoną, to tak, przytrzymujemy, właściwie to wciskamy tylko te 2 przyciski. I co ciekawe, żeby wyłączyć, wystarczy wcisnąć przycisk w dół i wracamy do tego trybu, który był, ale jak włączymy sobie strobo, wyłączamy latarkę i on to pamięta. Gdybyśmy nie chcieli tego, to oczywiście możemy sobie znowu włączyć najwyższy tryb albo najniższy tryb, ale może też zapamiętać. Także jest to naprawdę świetna zabawa, jak sobie to próbowałem, rozkminiałem to powoli. No masakra, jak to jest dobry, taki mały telefon, praktycznie mały komputerek. Dobra rzecz. Teraz tak, co ta latarka jeszcze ma? Fantastyczna rzecz, o której mało kto myśli, ale jak się ma taką opcję, to nagle zaczyna się ją doceniać. To znaczy, jak sprawdzić stan naładowania baterii. Ta latarka ma taką możliwość, tylko jak się to robiło? Zdaje się, że przyciskamy oba przyciski i włączamy latarkę.
Co to było? To było 2,8 V i od razu wchodzi w stan, trudno powiedzieć co to jest, latarni morskiej, tak sobie po prostu mryga. Ale z dokładnością do 1,1 V nam pokaże. W tej chwili mamy 2,9 V, jeżeli zejdzie do 2,1, no to wiemy, że mamy już słabe baterie. 2,7 to nadal jeszcze jest mocna. Ja zaczynałem od 3,1, więc pokazuje mi dokładnie. Mryga sobie 3 razy, przerwa, raz. Wiemy o co chodzi. Teraz tak, to wyłączymy. Dobra, włączamy strobo i teraz wciskamy oba przyciski jeszcze raz. I teraz mamy bardzo mocny strumień światła w trybie, nazwijmy to latarni morskiej znowu. Wciskamy jeszcze raz i mamy SOS. Trochę nieźle, co? Dobra, teraz coś tutaj jeszcze było, jak włączałem ten czerwony przycisk. Schodziłem w dół i on sobie zaczynał mrygać, wschodził w tryb latarni morskiej. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze jest, możliwe, że coś jeszcze jest, ale ja już nie pamiętam. To jest generalnie wszystko, co udało mi się zapamiętać i rozkminić do tej pory i według instrukcji niewiele więcej zostało. Być może o czymś zapominam. W każdym razie, tak jak widzicie, jest to latarka z naprawdę potężną ilością opcji, co jednak nie przekłada się na jakąś wyjątkową trudność w operowaniu tą latarką. Ja przynajmniej nie mam aż takich problemów. To znaczy na początku oczywiście jest tak, jak mówię, o, co to w ogóle jest jak mały komputer, kiedy ja się tego wszystkiego nauczę, kiedy ja to rozkminię. Okazuje się, że nie trzeba aż tak dużo czasu, po prostu nie trzeba podchodzić do tego z takim nastawieniem, że nic z tego nie będzie, tylko się po prostu tym bawić, tak jak ja. Przecież nie muszę się tego uczyć. Jak nie, to po prostu zostawię latarkę i włączę sobie tylko jeden tryb i tyle. Tak jak moja żona na przykład używa, że mówię, weź poświeć latarką, ona wciska i już świeci. Nieważne, że tam są jakieś tryby nieistotne. Także, a jeżeli ktoś chce się pobawić, to naprawdę fajna zabawa. I nie jest ta latarka, do najtańszych nie należy, ale nie jest to, cena nie zabija, tak jak w innych przypadkach. Tak jak mówię, baterie również są tanie i niespecjalnie niedostępne, są bardzo łatwo dostępne wręcz, także myślę, że latarka do bardzo wielu zastosowań, aczkolwiek na pewno nie na długie wyprawy z dużym plecakiem, gdzie wolałbym zabrać te kilka gram więcej jedzenia niż niepotrzebnie 120 chyba czy 150 gram. Ta latarka z bateriami waży około 130 gram, coś koło tego. No dobra, dzięki wszystkim bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się odrobinę nowa forma recenzji latarki. Zapraszam na swoją stronę simonsdiscoveries.com. Czemu ja mówię .com? Tak się już nauczyłem. Zapraszam na swoją stronę simonsdiscoveries.com. Zapraszam też na swojego Twittera. Simons Discoveries to jest moja ksywa na Twitterze, ale możecie mnie też znaleźć jako Szymon Szary. No i co? Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.